Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga Solida B2710. Podobno jest to jeden z najlepszych telefonów, jeśli chodzi o wytrzymałość, z telefonów klasycznych oczywiście. Myślę, że spokojnie przebija Nokia 3310 czy Nokia 3210. Jest to telefon pyłoszczelny, wodoodporny. Wodoodporny tak na metr głębokości powinien wytrzymać około 30 minut. Teraz po 10 czy 15 latach myślę, że raczej tyle nie wytrzyma, ale jeśli ktoś o niego dbał, to też powinien. Co jeszcze bym o nim powiedział? Telefon został wyprodukowany między 2010 a 2011 rokiem. Posiadał 10-11 lat będzie miał i sobie później go wrzucimy do słoika z wodą na około 30 sekund i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. I tak, telefonik obsługuje karty pamięci microSD do 16 GB. Myślę, że w zupełności w takim telefonie taka pamięć jest wystarczająca. I tak on wygląda. Tutaj spójrzcie, chyba mało osób go nie zna, jeśli chodzi o kolekcjonerów. Dość znany telefonik, bardzo wytrzymały i dość ceniony na rynku telefonów klasycznych. I zobaczmy sobie, jeśli chodzi o przód, tutaj dość wygodne klawisze funkcyjne i nawigacyjne. Tutaj bardzo wygodne, tylko troszkę słychać klikanie. U samej góry widzimy otwór na głośniczek Samsung. Bok telefonu widzimy klawisz do latarki. Latarka niestety w tym przypadku nie włącza się, gdy telefon jest wyłączony, a szkoda, bo byłaby to naprawdę bardzo fajna opcja. Obok port ładowania i słuchawkowy 2 w 1. Druga strona to klawisze ściszenia i pogłaszania. I u samej góry widzimy latareczkę. I tutaj taki uchwyt. Telefon tutaj idealnie się nadaje na takie ciężkie zawody typu budowa czy jakiś serwisant samochodów osobowych, tego typu rzeczy. Gdy nam telefon upadnie, wiemy, że nic nie stanie i też możemy sobie go tutaj chwycić, powiesić w odpowiednie miejsce. W tyle widzimy aparat fotograficzny 2-megapikselowy, tutaj dość takiej średniej jakości, bym powiedział, otwory na główny głośnik i tutaj zapinka, która blokuje całą tą tylną klapkę. Powiem szczerze, że ja sam miałem problem tutaj z ściągnięciem tej klapki, troszkę się musiałem nagłowić, ale już wszystko jest ok. I to wszystko takie podstawowe informacje odnośnie tego Samsunga. Więc teraz sobie przejdziemy do baterii. Tu musimy podwalić jakimś plastikowym narzędziem, bo jest dość ciężko. Wiadomo, tutaj sobie przesuniemy, ale do pewnego momentu. Tu musimy w lewą stronę do tego punktu, kiedy nam się po prostu ta tylna klapka wysunie z zewnątrz. I tutaj spójrzmy, są uszczelki na tej klapce. Uszczelka gumowa. Bateria, w tym przypadku bateria nie jest oryginalna. Posłyszałem się inną, bo oryginalne mi niestety padły, a taka jest oryginalna. Tutaj zobaczcie, gdybyście chcieli zakupić taką baterię. W tym przypadku pojemność tej baterii naprawdę jest ogromna. Ogromna, dlatego że w tak małym wyświetlaczu i telefonie, które nie potrzebuje tutaj tyle pojemności, tu widzimy 1300 mAh, być może były nawet jeszcze większe baterie o większej pojemności. Tutaj chwalili się, że na takiej baterii podobno telefon wytrzymywał w stanie spoczynku do kilku miesięcy. Może tak było, pewnie tak było. Widzicie, że naprawdę jest bardzo duża i masywna bateria. I zobaczymy sobie jeszcze tutaj pod nalepką informacyjną i widzimy Samsung GT B2710. Tego nie wiem, czy zobaczycie, bo ciężko. I podstawowe informacje takie jak certyfikat Unii Europejskiej i wyprodukowany Korea, czyli państwo, które produkuje te właśnie Samsung. Tu jeszcze widzimy slot na kartę
na kartę pamięci. Zakładamy sobie z powrotem baterię, tylną klapeczkę. Tutaj jeśli będziemy nieodpowiednio zakładać tą klapkę, bądź jakoś nie domkniemy dobrze tego zamka, no to później może nam się po prostu telefon zalać, gdyby ewentualnie wpadł do jakiejś wody. Teraz sobie telefon uruchomimy i zobaczymy jego podstawowe funkcje, dzwonki i tak dalej. Samsung B2710. No i widzimy, że był brandowany przez sieć Plus. Także pewnie był kupowany w abonamencie bądź na kartę. Tutaj menu chyba każdy kojarzy w tego typu Samsungach. Tu u samej góry mamy internet, kontakty, muzykę, zakładkę plusową, wiadomości. No w tym przypadku pisze się dość fajnie wiadomości, powiem tak szczerze, że bardzo wygodnie i szybko. Moje pliki, obrazy, filmy, dźwięki, motywy i inne. My sobie od razu przejdziemy do tutaj oryginalnych dźwięków, jakie zostały grane przez producenta, w tym przypadku Samsung. Także wchodzimy sobie, jest ich chyba 16.
I to wszystkie dzwoneczki. Teraz sobie jedziemy dalej. Organizer. I tu mamy tak, alarmy, kalendarz, notatniki, zadania, czas na świecie, kalkulator i przelicznik. Aparacik. W tym przypadku zobaczymy sobie 2-megapikselowego aparacika. Cykamy sobie zdjęcie. I tak to zdjęcie mniej więcej wygląda. Tutaj mi zeszło niestety. Sobie później zobaczymy. Wchodzimy sobie ponownie w menu, Gmail, aplikacje. I tutaj mamy tak, Google, radio FM, przeglądarka multimedialna. Szukaj edytor obrazów, gry i aplikacje, dyktafon, Bluetooth, synchronizuj czasomierz, stoper, krokomierz i kompas. Tutaj podobno kompas, bardzo fajna aplikacja w tym Samsungu. Ustaw telefon tak jak powyżej, ok. Tutaj bardzo fajna aplikacja, gdybyśmy się nie zgubili na przykład w lesie i nie wiedzieli, w którą stronę iść. Bardzo fajnie się tutaj przydaje. Gry i aplikacje. Tutaj gry Google Maps i jakaś druga aplikacja widzimy. Tylko tyle. I ustawienia. Tutaj oczywiście ustawienia w każdym telefonie. Na przykład ustawienia wyświetlacza. Mamy taką opcję jak jasność. Możemy sobie zmniejszyć na full i zwiększyć. No wtedy oczywiście jeszcze jest znacznie dłuższy okres działania naszego telefoniku, gdybyśmy pomniejszyli do minimum. Co tu moglibyśmy takiego jeszcze sprawdzić? Na przykład połączenia. Telefon, podświetlenie klawiatury można wyłączyć. Pamięć. Stan pamięci wewnętrznej telefoniku. O, tu jest ciekawa opcja, podobnie jak w Sonarysonach czy Nokiach, typ pracy sieci. I tu mamy do wyboru GSM pasmo 900-1800, pasmo 850-1900. Tutaj jedno wybierałem i już nie jest aktualne, chyba to drugie bodajże, to 850 i 1900. I jeszcze jest kolejne pasmo 3G 900 i 2100. Także my sobie wybieramy na przykład, no mamy teraz chyba wybrane 2100, dlatego że 3G, dlatego że tutaj pojawia się u góry, widzicie 3G. Tak to wygląda. Może wybierzemy sobie to pierwsze. Może nam po prostu lepiej złapieć zasięg. Orange i Virgin Mobile. Także teraz mi zbała Orange, widzę. I to wszystko, jeśli chodzi o podstawowe informacje tego telefoniku Samsunga. Teraz sobie go wrócimy do wody i poczekamy 30 sekund, ale najpierw może złapiemy sobie jakiś zasięg, żeby było jeszcze ciekawszy efekt, czy w ogóle złapie zasięg pod wodą, ale powinien złapać. To może ustawimy sobie jeszcze powrotnie. Jeszcze raz. Bezpieczeństwo. Sieć, typ pracy i 3G. Tutaj może, żeby było jeszcze ciekawiej, może zrobimy taką opcję, że włączymy jakiś tutaj dźwięk i posłuchamy go w wodzie. Może nam się to uda zrobić. Być może telefon się tutaj wyłączy, być może nie. Zobaczymy sobie. Ale jest i tam widzicie kreska zasięgu. Ciekawe, czy nam uda się to złapać później. Wybierzemy sobie jakiś dźwięk. Za chwilę będzie najciekawszy moment. Taki najdłuższy. I teraz.
I jeszcze poczekamy sobie kilka sekund. Jak widzicie, tutaj nie zrobiło dla niego tutaj jakiegoś większego wrażenia. To około 30 sekund poczekaliśmy. No i widzimy, telefon tutaj działa prawidłowo, nic się nie stało. Bardzo fajnie oddawał dźwięk w słoiku jak słyszeliście. I to wszystko o tym pancernym, wodoodpornym, pyłoodpornym Samsungu B2 710. Bardzo go polecam z całego serca, pomimo że telefon posiada już tutaj około 10 lat. Chyba myślę, że ja tutaj będę z niego korzystał na co dzień. Myślę, że dla mnie by był idealny, dlatego że jest bardzo prosty, jest bardzo wytrzymały, a mi tutaj często telefony spadają na ziemię, więc na pewno długi okres czasu ze mną będzie. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.